Cześć, nazywam się Marek Zubrzycki, jestem trenerem snookera i zapraszam Was na przygodę z tymi wspaniałymi kulkami. W tym odcinku powalczymy troszkę z prowadzeniem kija, czyli Q-Action. W tym odcinku zabieramy się już za ćwiczenie, ciężką pracę. Ćwiczenia, które dzisiaj Wam pokażę, są bardzo proste, choć wcale nie są do wykonania proste. Te ćwiczenia mają duży wpływ na to, abyśmy doskonalili nasze prowadzenie kija, to żebyśmy trafiali tam, gdzie chcemy, czyli tak zwany Q-Action. Q-Action jest bardzo ważny nie tylko jeżeli chodzi o wbijanie, ponieważ ma to kluczowe znaczenie w pozycjonowaniu, jak i również w grze bezpieczni. Jeżeli któryś z tych elementów jest naszą piętą achillesową, to jesteśmy bardzo osłabieni. To ćwiczenie jest bardzo proste w teorii, natomiast co musimy w tym ćwiczeniu wykonać, żeby było dobrze? Pierwszym elementem jest ustawienie bil idealnie na wprost, tak żeby biała była idealnie skierowana z bilą różową na środek kieszeni. W pierwszym etapie tego ćwiczenia zależy nam na tym, aby stop spinem wbić bilę różową idealnie środkiem kieszeni, bez dotknięcia żadnej bandy, czyli żadnego narożnika. Biała podążająca za bilą różową musi też wpaść idealnie środkiem kieszeni, bez dotknięcia lewej albo prawej krawędzi bandy. To, moi drodzy, był tylko wstęp do tego ćwiczenia, które chcę Wam zademonstrować. Omówiliśmy je sobie, do czego dążymy, czyli idealnie bile muszą być ustawione na wprost. Zależy nam na tym, żeby obie idealnie wpadły środkiem kieszeni. Tu nie oszukujemy trenera, nie oszukujemy rodziców, możemy jedynie oszukać siebie. Natomiast teraz to ćwiczenie musimy powtórzyć troszkę inaczej. To ćwiczenie będzie składało się z 3 strzałów. Pierwszy to będzie top spin, czyli obie bile do kieszeni. Następny strzał z tego samego ustawienia, perfekcyjny stop, czyli różowa wpada idealnie środkiem, biała staje idealnie w miejscu. Jeżeli odejdzie chociaż na milimetr w lewo, milimetr w prawo, nie zaliczamy. I trzeci strzał z rzędu jest to strzał z rotacją wsteczną. Po strzale zostajemy tak, aby biała wracając zatrzymała nam się na tipie. Każdy ten strzał ma być po sobie wykonany idealnie, czyli jeżeli zagramy top spin i nam nie wyjdzie to zagranie, powtarzamy. Jeżeli wbijemy idealnie stop spinem, następne zagranie jest ze stopem. Jeżeli stop nam nie wyjdzie, zaczynamy znowu od top spina, czyli żeby dojść do rotacji wstecznej, musimy 2 poprzednie strzały z rotacją postępową i ze stopem zagrać perfekcyjnie. To ćwiczenie właśnie teraz zademonstruje Wam mój tajny kolega. I tak jak obiecałem, Paweł Vel Lupetos. Dzień dobry. Brawo, Paweł. Witam. Dzięki za przyjście. I tradycyjnie, Pawełek, walimy top spin idealny, idealny stop i idealny backspin na tipa. Jedziemy. Paweł już nie gra ponad 10 lat w snookera. Jak możecie zauważyć, u Pawła jest delikatnie tendencja do prawego side'u, dlatego będzie się mylił troszeczkę na lewą stronę. To było źle wykonane ćwiczenie. Powtórka. Do momentu, aż wbije idealnie obie bile środkiem kieszeni, będzie mógł przejść do następnej sekwencji strzału, czyli z rotacją poniżej środka, aby białą zatrzymać perfekcyjnie na miejscu bili czerwonej. Zaliczymy to Pawłowi, bo 10 lat ponad nie gra. Teraz musi być perfekcyjny stop. Natomiast jeżeli nie wyjdzie mu perfekcyjny stop, czerwona nie wpadnie środkiem kieszeni, a biała nie zatrzyma się, zaczynamy od początku.
Czyli mamy tu do czynienia już z elementem stresogennym, taki jak występuje w meczu. Zobaczcie, nie wbita i niezatrzymany stop, więc zaczynamy od top spina. Jest to banalne ćwiczenie, wydaje się, że jest banalne, ale naprawdę jest trudnym do powtarzania. I znowu tendencja u Pawła, delikatny prawy side i myli się z tendencją na drugą stronę kieszeni. Prawie. Podkreślę, Paweł od 10 lat nie trzymał kija w ręce. I teraz perfekcyjny stop. Prawie. I perfekcyjna cofka, czyli wbicie środkiem kieszeni i biała musi się zatrzymać na tipie. Widzicie, ani nie wbite, ani nie zatrzymane, więc normalnie zaczynamy jeszcze raz. Dzięki, Paweł. Tego sobie nie zaliczę, bo nie wpadły idealnie środkiem, tak jak po sznureczku. Pierwszy top spin. Teraz mam prawo zagrać idealny stop. I teraz mam prawo zrobić idealną cofkę. Pamiętajcie, idealnie muszą być bile ustawione. Udało się. To ćwiczenie wykonujemy do 4 kieszeni po zegarze, czyli to jest pierwszy element. Może się wydawać łatwe. Im jesteśmy lepszym zawodnikiem, to odległość między bilami sobie zwiększamy. Więc wydaje się na początku, że to banalne ćwiczenie, ale jeżeli spróbujecie, to zobaczycie, że to ćwiczenie jest naprawdę wymagające i ono bardzo polepsza ten Q-Action. To ćwiczenie, które widzieliście przed chwilą, nie tylko jest bardzo dobre dla początkujących graczy, ono jest tak samo dobre dla średnio zaawansowanych, jak uważam dla profesjonalistów. Dlaczego? Ponieważ możemy je wprowadzić na zasadzie rozgrzewki. Możemy przed jakąś grą turniejową sprawdzić, zdefiniować, z czym mamy problem, ponieważ grając, powtarzając te strzały bardzo dużą ilość razy, wymuszając na sobie tą perfekcyjną precyzję, patrzymy, na którą stronę się mylimy, czy mamy problem z rotacją postępową, czy z rotacją wsteczną. Paradoksalnie rotacja postępowa jest o wiele łatwiejsza do wykonania, ale z tego względu, że wykonujemy w całym wachlarzu naszych zagrań 80% zagrać poniżej środka białej, więc top spin zagrywamy o wiele rzadziej. I jeżeli go potrzebujemy zagrać, użyć odpowiedniej miękkości zagrania, nagle widzimy, że sprawia nam to problem. I tutaj możemy dokładnie zdefiniować, z którym rodzajem zagrania mamy problem i nad którym powinniśmy jeszcze troszeczkę popracować. Następne ćwiczenie, w którym również będziemy trenować Q-Action, jest dodatkowo trenowanie składanie się, czyli idealna linia strzału, poszukiwanie tej linii, składanie się i synchronizacja tych elementów po to, aby to ćwiczenie wyglądało czy wyszło jak najbardziej idealnie. Jest to bardzo proste ćwiczenie, ponieważ białą ustawiamy w wersji dla początkujących na punkcie bili niebieskiej, czerwoną ustawiamy w kieszeni idealnie na środku i chcemy tą bilę czerwoną wbić po prostu ze stopem idealnym. To jest strzał średnio mocny, tak aby biała nie ruszyła się na milimetr ani w lewą, ani w prawą stronę. Jeżeli się ruszy, przesunie się po wbiciu w lewo albo w prawo, to nie zaliczamy tego ćwiczenia i powtarzamy. Naszym celem jest na początku, żeby w ogóle choć raz nam to wyszło. Jeżeli nam wyjdzie raz, to staramy się wbić na przykład 2-3 razy z rzędu, później 4 razy z rzędu.
Im jestem lepszym zawodnikiem, to mogę sobie tą odległość ustawiać i w końcowym etapie ćwiczę bilę zagrywaną prawie z kieszeni lub mogę nawet ekstremalnie z kieszeni i dodatkowo zobaczcie, że w tym ćwiczeniu uczymy, doskonalimy się pewnych elementów i bardzo ważne, musicie pamiętać o tym, że każde ćwiczenie, musicie sobie zdać z tego sprawę, czegoś musi Was uczyć i czegoś musi doskonalić. Nie możecie powielać setki ćwiczeń z książek, z internetu, nie wiedząc, co one dokładnie Wam dają. Każde ćwiczenie najlepiej jest indywidualnie pod siebie dobierać, bo każdy zawodnik popełnia inne błędy. Oczywiście powielamy je, ale możemy w pewien sposób, jeżeli będą one bardzo personalnie dostosowane, to u kogoś będziemy eliminować, że ktoś daje za dużo side'u, ktoś ma problem z pozycjonowaniem, bo uderza za dużo, nadaje za dużo siły, więc bardzo ważne jest, żebyście zdali sobie sprawę, co to dokładnie ćwiczenie Wam daje. I to ćwiczenie, powtórzę jeszcze raz, wymusza składanie się idealnie w linii strzału i eliminujemy side lewy albo prawy, bo przy minimalnym trafieniu w lewą albo w prawą stronę bili nie uzyskamy efektu, na którym nam zależy, czyli perfekcyjne zamrożenie białej po wbiciu bili czerwonej. Jak widzicie, tragedia. O to nam chodziło właśnie. Dzięki, że byliście w dzisiejszym odcinku przy tych prostych, ale bardzo wymagających ćwiczeniach, które dają duże perspektywy. Zapraszam do subskrypcji, łapka w górę. Dzięki.